Legenda o drodze kolorów i wiecznym cyklu pasa. W głębokiej ciszy japońskich gór, gdzie powietrze pachniało sosnowymi igłami i starożytnym mchem, stała ukryta dojo. Nie była to zwyczajna szkoła, lecz świątynia ruchu i ducha, zarządzana przez mistrza Kensei, człowieka o oczach tak starych jak same góry i dłoniach, które potrafiły uderzyć z siłą pioruna lub musnąć z lekkością motyla. Ta dojo była kolebką karate Shotokan, a jej nauki były wpisane nie tylko w ruchy, ale i w kolory pasów, które oplatały biodra uczniów. Legenda głosi, że kolory te nie były wybrane przypadkowo. Były odbiciem drogi, jaką dusza wojownika musiała przebyć, od niewiedzy do oświecenia, od czystego płótna do nasyconej głębi, by w końcu powrócić do początku, bogatsza o całe doświadczenie. Biały pas, czyste płótno początku. Gdy uczeń, często drżący ze strachu i niepewności, po raz pierwszy przekraczał próg dojo, mistrz Kensei wręczał mu skrawek materiału, biały pas. Był on nieskazitelny jak dziewiczy śnieg, czysty jak nowonarodzone niemowlę. To jest Shiro Obi, szeptał mistrz. Jest to kolor niewinności, lecz także potencjału. Biały symbolizuje nienapisany jeszcze rozdział, umysł wolny od uprzedzeń, gotów chłonąć wszystko. Jest to ziemia, która czeka na zasiew. Twoja wiedza jest zerowa, twoja siła nieokrzesana. W tej bieli masz czystą odpowiedzialność, by pozostać otwartym i pokornym. Ten pas jest kruchą obietnicą, że będziesz uczyć się z czystym sercem, bez cienia dumy. Uczniowie w bieli spędzali długie miesiące, ucząc się podstaw postawy, bloków i uderzeń. Każdy błąd, każde potknięcie, każda kropla potu wsiąkały w biel, zanieczyszczając ją, ale w dobry sposób. Były to pierwsze ślady na czystym płótnie, dowody podjętej walki. Biały pas szybko stawał się sztywny od potu i kurzu, co było pierwszym symbolem, że uczeń zaczął brudzić sobie ręce ciężką pracą. Był to najdłuższy etap w życiu wojownika, etap, w którym decydowano, czy droga jest dla niego. Żółty pas, wschód słońca i pierwsza iskra, Kiro Obi. Po wielu miesiącach cierpliwego powtarzania i niezliczonych siniakach nadchodził dzień, gdy biały pas był farbowany na żółty. Kiro Obi, mówił Kensei, podnosząc pas do światła. To kolor ziemi po raz pierwszy oświetlonej przez wschodzące słońce. Reprezentuje pierwszą iskrę wiedzy, która zaświeciła w twoim umyśle. Nie jesteś już ślepy. Potrafisz odróżnić Zenkutsu Dashi od Kibadashi. Jesteś jak ziarno, które wypuściło pierwszy, słaby korzonek. Twoja podstawa jest wciąż chwiejna, ale już istnieje. Żółty pas niesie ze sobą radość odkrywania i energię nowego początku, ale jest ostrzeżeniem. Słońce dopiero wschodzi, a cienie są wciąż długie. Nie myśl, że znasz drogę. Znasz zaledwie jej próg. Na tym etapie żółci pasowie uczyli się pierwszych prostych kata, rytmicznych sekwencji ruchów, które były jak zdania w języku ciała. Zaczynali rozumieć, że karate to nie tylko walka, ale także medytacja w ruchu, ukryte przesłanie przekazywane przez wieki. Pomarańczowy pas, ciepło i stabilizacja. Z żółtego droga prowadziła do pomarańczowego pasa. To kolor ognia podtrzymywanego przez tlen, kolor gliny, która nabiera twardości w piecu. Pomarańczowy orędzi Obi, wyjaśniał mistrz. Jest to kolor ciepła i stabilizacji. Słońce wzniosło się nieco wyżej, a ty czujesz, że podłoże pod twoimi stopami jest solidniejsze. Twoje korzenie, ten słaby korzonek z żółtego pasa, teraz się umacniają. Twoje bloki są pewniejsze, uderzenia mają w sobie więcej intencji. Zaczynasz rozumieć relacje między twoim ciałem a ki, wewnętrzną energią. Jest to kolor ambicji, ale jest ona temperowana przez świadomość, że twoja technika wciąż jest surowa i musi zostać ukształtowana, tak jak glina, która zanim stanie się wazonem, musi zostać ugnieciona i wypalona. Pomarańczowi pasowie zaczynali ćwiczyć bardziej skomplikowane kombinacje i po raz pierwszy stykali się z kontrolowanym sparingiem, ucząc się szacunku do przeciwnika i panowania nad emocjami w chaosie walki. Zielony pas, wzrost i natura. Po stabilizacji następowało zielone ożywienie. Midori Obi, kolor życia, bujności, pełnego wzrostu. Zielony pas, mówił Kensei, a w jego głosie pobrzmiewała nuta dumy. To Midori Obi. Jesteś jak roślina, która wyrosła z ziemi i teraz sięga ku słońcu. Masz solidny pień.
Twoje dashi są głębokie, a twoje kata są wykonywane z pewną płynnością. Twoja wiedza się rozszerza. Zaczynasz rozumieć, dlaczego robisz to, co robisz. Osiągnąłeś poziom, na którym możesz już pomagać w nauce tym, którzy noszą biel. To jest kolor odpowiedzialności za innych, ale także świadomości swojej siły. Jest w nim jednak pułapka. Wielu sądzi, że już wiedzą wystarczająco. Pamiętaj, nawet najwyższe drzewo jest podatne na burzę. Zielony pas oznaczał wkroczenie na poziom średnio zaawansowany. Uczeń musiał opanować szerszy wachlarz technik, a jego kata musiały odzwierciedlać nie tylko poprawność, ale i siłę ducha. Nie biegł spokój i głębia. Pośród bujnej zieleni wojownik musiał spojrzeć w górę, ku niebu, ku niebieskiemu pasowi. Aobi. Niebieski, kontynuował mistrz, to kolor spokoju i głębi. Jest to ocean i nieskończoność nieba. Twoje techniki nie są już sztywne i mechaniczne. Nabrały płynności i adaptacji, jak woda, która dostosowuje się do każdego naczynia. Osiągnąłeś punkt, w którym uczysz się kontrolować swoje emocje i myśli. W chaosie walki potrafisz zachować Haiyoshin, spokój umysłu. Uważaj jednak. Niebo może być pogodne, ale pod jego powierzchnią kryją się głębokie prądy, które mogą cię pochłonąć. Niebieski to kolor refleksji, nauka postrzegania techniki jako strategii, a nie tylko sekwencji ruchów. Uczniowie na tym poziomie zgłębiali zasady Tai Sabaki, unikania i manewrowania ciałem i zaczynali rozumieć timing i dystans, kluczowe elementy prawdziwej walki. Niebieski pas był często punktem zwrotnym, gdzie uczeń decydował, czy karate jest jego jedyną, prawdziwą ścieżką. Brązowy pas, żniwa i twardość ziemi. Z niebieskiego droga schodziła z powrotem na ziemię, ale teraz była to ziemia twarda, gliniasta, gotowa na żniwa. Brązowy pas, Chairo-obi. Brązowy, Kensei uderzył dłonią w pas. To kolor wytrzymałości i dojrzałości. Jesteś jak glina wypalona, utwardzona przez lata. Twoje korzenie są głębokie, sięgające do samego jądra ziemi, symbolizującej solidność twojej wiedzy. Nie jesteś już uczniem, ale zaawansowanym uczniem, senpai. Oczekuje się od ciebie, że będziesz prowadził. Brąz symbolizuje zbliżające się żniwa, ale także brzemię. Musisz podnieść ciężar własnego rozwoju i rozwoju innych. Twoja wiedza musi być teraz praktyczna i niezawodna, tak jak ziemia, która wyżywi twoją społeczność. Brązowe pasy były ostatnim etapem przed mistrzostwem. Uczyli się wszystkich zaawansowanych kata, studiowali historię i filozofię sztuki, a ich sparingi stawały się testem charakteru, a nie tylko siły fizycznej. To był okres, w którym testowano ich psychikę, wytrzymałość i gotowość do przyjęcia odpowiedzialności. Czarny pas, nasycona pustka. W końcu, po latach, które zamieniły się w dekady, uczeń stawał przed ostatnim testem. Gdy go zdał, mistrz Kensei wiązał mu na biodrach pas, który był pochłaniaczem światła. Czarny pas, Kuro-obi. Na sali panowała cisza, ciężka i uroczysta. Czarny, zaczął mistrz, a jego głos był ledwie słyszalny. To Kuro-obi. Wszyscy myślą, że jest to koniec drogi. Mówią, że to kolor mistrzostwa. Mylą się. To nie jest koniec, to nowy początek. Czarny to symbol nasyconej pustki. Osiągnąłeś stopień, na którym nie ma już mowy o przypadkowości. Twoja technika jest w pełni ukształtowana, twoja wiedza kompletna. Lecz w tej pełni musisz odnaleźć pustkę. Wolność od ego, od pożądania walki, od chęci udowadniania czegokolwiek. Czarny jest kolorem, który pochłonął wszystkie inne kolory. Jest w nim biel niewinności, żółć początku, zieleń wzrostu i brąz wytrzymałości. Pamiętaj, że pas ten jest tylko pasem. Prawdziwy stopień jest zapisany w twoim duchu. Czarny pas nie oznaczał, że uczeń nie popełniał błędów. Oznaczał, że rozumiał ich naturę. Był to stopień, w którym nauka stawała się sztuką, a technika wyrażała charakter. Czarny pas Shodan, pierwszy stopień, był zaledwie pierwszym krokiem w podróży mistrzostwa, podróży, która miała trwać przez resztę jego życia. Był to punkt, w którym wojownik przestał być uczniem mistrza i stał się uczniem drogi. Wieczny cykl, powrót do niewinności. Minęły lata. Dekady zamieniły się w półwiecza. Mistrz Kensei odszedł, a ten, który kiedyś nosił biały pas, a potem dumnie dzierżył czarny, teraz sam stał się wielkim mistrzem, sensejem dojo. Jego imię, niegdyś imię młodzieńca, stało się synonimem tradycji i mądrości.
Jego kuro-obi nie było już kruczoczarne. Czarny barwnik, ten symbol nasyconej wiedzy, zaczął się ścierać. Nie przez lenistwo, lecz przez nieustanną pracę. Każde kata, każdy kumite, każda sesja medytacji, każdy pot i deszcz w ciągu tych długich lat osłabiały pigment. Czarny pas zaczął jaśnieć. W miejscach, gdzie dłonie mistrza często go dotykały, gdzie wiązał go i rozwiązywał tysiące razy, pojawiły się jaśniejsze smugi. Smugi te stawały się coraz szersze. Przechodziły przez stadium brudnego brązu, potem wyblakłego niebieskiego, by w końcu odsłonić rdzeń. Czarny pas, nasycony latami ciężkiej pracy, duchowej walki i bezgranicznego oddania, powoli, z godnością wracał do swojego pierwotnego koloru. Pas mistrza stał się szary, potem mglisto-biały. Biały, który nie był już bielą czystego płótna, ale bielą wypraną z wszelkiego ego, ambicji i potrzeby udowadniania. Ten wyblakły biały pas, Shiro-obi no Reikoku, biały pas weterana, był najświętszym z pasów. Był dowodem na to, że wojownik ukończył pełny cykl życia. Biały pas początku symbolizował niewiedzę i potencjał. Ten biały pas końca symbolizował pełne zrozumienie i powrót do niewinności, która mogła nadejść tylko po poznaniu wszystkich kolorów i doświadczeniu wszystkich odcieni drogi. Wrócił do punktu wyjścia, ale teraz stał tam, nie jako nieświadomy nowicjusz, lecz jako człowiek, który zyskał drugą niewinność, czystość, która płynie z dogłębnego, pełnego wiedzy doświadczenia. Jego duch był równie czysty jak jego pierwszy biały pas, ale jego dusza była wypełniona historią. Kiedy młody uczeń z drżącą ręką odbierał swój pierwszy Shiro-obi, mistrz w wyblakłej, prawie białej szacie i z pasem tak samo wyblakłym uśmiechał się. Mówił cicho: droga jest wiecznym cyklem. Pamiętaj, nie jest ważne, jaki kolor masz na biodrach, lecz to, jak droga zmieniła pas w twoim sercu. Wszystkie kolory znikną, ale wiedza pozostanie. Idź, twoja droga właśnie się zaczyna, a ja cieszę się, że ją kiedyś skończę, by znów zacząć. I tak, w ciszy dojo, legenda o kolorach pasów w Shotokan Karate stała się żywym dowodem na to, że mistrzostwo nie jest statycznym celem, lecz niekończącą się, cykliczną podróżą ku pokorze. Jak ty rozumiesz swoją drogę w karate? Który kolor pasa najbardziej do ciebie przemawia i dlaczego? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Chętnie przeczytam, co myślisz o tej legendzie. Jeśli spodobała ci się ta opowieść, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i koniecznie sprawdź inne filmy o duchowości, tradycji i pięknie drogi karate. Dziękuję, że jesteś częścią tej podróży. Osu.